Witajcie moi drodzy widzowie, kolejny ranking tutaj wjeżdża. Myślałem, że ten ranking zrobiłem odnośnie frakcji, które potrzebują jakichś wielkich zmian, małych zmian, co nic nie potrzebują, ale z tego co widziałem nie zrobiłem tego rankingu i teraz zrobimy taki ogólnikowy, jeśli chodzi na przykład o rasy, czy zwierzoludzie, imperium i tak dalej, i tak dalej. W najbliższej przyszłości pojawi się taki dosyć szczegółowy ranking odnośnie tego, co w danej już tutaj frakcji trzeba zmienić, czyli na przykład, nie wiem, u Aranessy to trzeba zmienić, nie wiem, u Noctuliusa to trzeba zmienić i tak dalej, ale to potrzebuje bardzo dużo czasu, a chwilowo z tym czasem jest dosyć ciężko. Taki filmik moim zdaniem dużo też wyjaśni i z drugiej strony można sobie przeanalizować niektóre rzeczy, na które nie zawsze można gdzieś tam powiedzmy wpaść. Tutaj mamy, jeśli chodzi o omówienie, mamy większość do zmiany, czyli w sumie by można powiedzieć pokrótce, że wszystko jest prawie wtedy do zmiany. Duże zmiany, średnie zmiany, małe zmiany i nic nie potrzeba. No, powiem szczerze, są frakcje, które ogólnie nic nie potrzebują, a są frakcje, które potrzebują bardzo wiele i pewnie wiecie, o której tutaj frakcji mówię. A są takie frakcje, które potrzebują delikatnie takiej kosmetyki, względem, nie wiem, lordów, względem gdzieś tam bohaterów, żeby więcej tych bohaterów lordów było, więc to są powiedzmy takie pierdoły, ewentualnie jakieś tam budynki przerobić, czy tam dodać jakieś budynki, to nie ma aż takich dużych zmian. Jeśli chodzi o pierwsze, co tutaj mamy, no to ogólnie Imperium. No, powiem szczerze, że Imperium na daną chwilę ma bardzo fajne ekonomię, bardzo dobre gdzieś tam lordów, bohaterów, tam moim zdaniem nie potrzeba żadnych zmian. Tym bardziej, że teraz po tym ostatnim DLC-ku, no dostali dosyć takie konkretne boosty. Bo jak dla mnie dostali naprawdę bardzo mocne boosty. Ostatnio też mogliście zauważyć właśnie tego nowego gdzieś tam bohatera, czy tam lorda, jeśli chodzi o tych z granatnikiem. No, robią dosyć mocne tutaj, jakby nie patrzeć, zamieszanie. Statystyki też mają ładne. No i powiem szczerze, że jeśli chodzi o budynki, o bohaterów, o lordów, o jednostki, no to w Imperium mamy naprawdę wszystkiego bardzo dużo, no i dosyć mocne są jednak te rzeczy, więc tutaj nie trzeba nic zmieniać. Jeśli chodzi o Nurgle, no bo są kolejne w kolejce, no tutaj szczerze powiedziawszy, jeśli samemu się gra tymi Nurglami jest dosyć spoko. Chciałem jeszcze wspomnieć, że oczywiście jak komputer gra Imperium, to w większości podbijał mnie świat. No ciężko się zdarza, żeby jednak gdzieś tam nie podbijał, ale sojusz z krasnoludami jest bardzo potężny. No przy Nurglach brakuje mi trochę, żeby komputer bardziej wiedział co rekrutować, żeby się trochę przebijać i dłużej pożyć, ale tutaj oceniamy bardziej to, jak my byśmy grali tymi Nurglami i jakby to u nas w praktyce wyglądało. Jak dla mnie tutaj Nurgle moim zdaniem nic nie potrzebują, bo teraz te zmiany na tych budynkach, zmiana w te kotle, no te zmiany są dosyć konkretne. Jedyne może moim zdaniem taka kula u nogi to jest Epidemius, ale Epidemius to tam pół biedy, rzadko kto nim osobiście gra z tego co zauważyłem. Ale taki Kugat, czy tam Tamurkhan, no gra się nim mega przyjemnie. Dużo osób ostatnio mówiło, że jednak fajnie jakby jeszcze Festus tam był, no ale jakby tam był jeszcze Festus w standardowych Nurglach, to już w ogóle by była sieczka. Więc taki Kugat i Tamurkhan zdecydowanie już tam wystarczają. W Nurglach naprawdę zostało wszystko ładnie poprawione. Z jednej strony bym powiedział, że nawet Nurgle stały się troszkę za mocne, bo Nurgle jednak jeśli chodzi o rekrutację armii, czy tam teraz budynki, no z budynków mają bardzo ładny hajs, no to trzeba przyznać, że tam kasa naprawdę płynie wręcz rzeczką. Kocioł, który wzmacnia, no bardzo sporo, bo nie dość, że siłę armii, utrzymanie armii, no to jest naprawdę mega mocne. Sam Tamurkhan, który ma jeszcze teraz tych legendarnych lordów, no to już nawet nie wspomnę i dodatkowe te jednostki, czy to jakiś tam krasnoludów chaosu, jakieś moździerze, no garłacze, to już jest w ogóle jakiś kosmos. Ale mimo wszystko, no Nurgle dostały moim zdaniem to, na co zasługiwały. Ja osobiście bardzo lubię frakcję Nurgli i fajnie, że jednak dostały w sumie taką, powiedzmy, rolę grywalną, bo większość, jeśli nie było jeszcze Tamurkana, nie było Epidemiusa, no nie było też niektórych tych jednostek i nie było tych za specjalnych zmian, no to takim Kugatem większość ludzi odpuszczało granie, no bo było po prostu bardzo trudno i jeden w sumie błąd na początku gdzieś popełnimy i już w sumie koniec. No bo tam jeszcze wiecie Helmangorst, więc no było trochę grubo. Jeśli chodzi o krasnoludy, no krasnoludy
są prawie najmocniejszą chyba frakcją na daną chwilę, z tego względu, że chociażby te konfederacje, które teraz posiadamy, no te nowe jednostki, które też dostaliśmy, są naprawdę mega mocne. Czy to jest automat, czy to jest zwykła walka, no te jednostki są naprawdę konkretne. Nowi legendarnowie, czyli nowi bohaterowie, lordowie, no to też tam robią naprawdę ostrą sieczkę. Krasnoludy jedynie co mają może troszkę problem, zależy też który, może krasnolud, troszkę mamy problem z początkową kasą, ale po bardzo szybkiej chwili można tą kasę unormować, jednostki są bardzo mocne. No, krasnoludy mają jedne z najmocniejszych jednostek, jeśli chodzi o taką początkową fazę. Jeśli chodzi o zaawansowaną fazę, tam już znowu bardzo mocne machiny wchodzą. I szczerze powiedziawszy, w krasnoludach moim zdaniem nie ma sensu cokolwiek zmieniać z tego względu, że krasnoludy mimo wszystko są naprawdę bardzo potężne i nie ma co po prostu tam zmieniać. Krasnoludy są po prostu potężne. Ekonomia, armia, bohaterowie, lordowie. No, powiem taki na przykład Malakai Mike Tyson, który ma tyle bonusów dla samej frakcji, to już jest w ogóle przegięcie jak dla mnie. Ale niestety ostatnie DLC pokazuje to, że bardzo mocno wzmacniają te statystyki, bardzo mocno wzmacniają te frakcje. Z jednej strony jest to dobre, bo teraz szykuje się za niedługo DLC, jeśli chodzi o ogry, zielonoskórych, Korna. No i tam w takich ograch jakby było takie konkretne wzmocnienie jak przy takich krasnoludach, no to ja naprawdę byłbym z tego zadowolony. Tym bardziej, że to będą 3 negatywne teraz frakcje wzmocnione. Wcześniej były 2 wzmocnione pozytywne, 1 negatywna. Więc no mam nadzieję, że się w końcu balans trochę na świecie tutaj ogarnie. Przejdźmy teraz do wampirów. Wampirzy hrabiowie, no tu jest troszkę problem. Z tego względu, że większość powie, ej, ale co ty chcesz od wampirów? No, wampiry przecież są mocne. Są wampiry mocne, tylko że na wampirach musimy polegać wyłącznie, no nie oszukujmy się, na bohaterach, na lordach i na magii, bo inaczej, jeśli chodzi o poleganie na jednostkach, no wygląda trochę krucho. Dobra, mamy te wargulfy, mamy te wargeisty, okej, możemy sobie wskrzeszać tam armię, Dużo osób nawet mi ostatnio mówiło, że po co ty budujesz budynki do armii, jak ty sobie przecież skrzesisz armię. No dobra, grając na jakimś radiousie, grając na jakichś takich modach, gdzie tych armii komputer rekrutuje dużo więcej, dużo mocniejszych, nie jesteśmy w stanie skrzesić nie wiadomo jakiej ilości armii i poza tym jeszcze sam automat jest tam dosyć trudny, bo niestety wampiry mają słabe jako tako jednostki w statystykach i jest tam po prostu trochę taka dupa. Osobiście, jakbym miał tak szczerze oceniać wampiry, no wampiry moim zdaniem potrzebują trochę jednostek, potrzebują trochę lepszej może delikatnie ekonomii, choć sama ta ekonomia nie jest aż taka tragiczna, bo jeden budynek, który oni posiadają gdzieś tam w sumie do kasy, taki główny, no to tej kasy powiedzmy troszkę tam generuje. Tereny, które gdzieś tam powiedzmy zajmują wampiry, są no, nawet bym powiedział nie najgorsze, czy to jakiś tam Manfred na pustyni, czy tam nie wiem Helman Gors, który w sumie też ma dobre położenie, bo tych przeciwników, których ma dookoła, da się w miarę szybko pokonać, nie licząc jakiegoś tam Kataju, może jakichś tam krasnoludów chaosu, które się mogą szybko wybustować, ale mimo wszystko no wampiry potrzebują moim zdaniem zmian, może nie aż takich drastycznych osobiście, bo jednak magia wampirów, ci lordowie są dosyć takimi mocnymi, powiedzmy, lordami, magia, wszystko jest naprawdę tam dosyć mocne. Jest trochę monotonne, bo no nie możemy gdzieś tam polegać na jakimś automacie, taki szybki podbój nie wchodzi aż tak bardzo w grę. Jedynie co, no możemy sobie tam robić dużą armię zombie, iść sobie w technologiach pod zombie i gdzieś tam męczyć na tych bitwach, no ale niestety automat całkowicie tutaj odpada. Jednostek moim zdaniem tutaj najwięcej brakuje. Jeśli jednostki by jakieś tam doszły faktycznie konkretne, jakieś może nawet potwory, zdecydowanie wygodniej by się grało, no bo teraz możemy sobie gdzieś tam grać wargeistami, wargulfem, bohaterem, lordem, magią i w sumie to tak troszkę wygląda, no bo sama piechota czy ta grobowa straż, no to jest powiedzmy, no daremna, tak, bo po pierwsze są bardzo wolni, po drugie te statystyki niby są ok, ale z drugiej strony nie są jakąś wybitną armią. Więc dla mnie naprawdę tutaj jednostki są mega potrzebne.
jakieś delikatne zmiany w budynkach, żeby te budynki budować ewentualnie szybciej. No i można delikatnie pomyśleć coś nad tą ekonomią, no bo mimo wszystko wampiry, jeśli chodzi o ten stan rzeczy, no powinny teraz rekrutować od cholery wręcz armii, żeby coś tam faktycznie zaistnieć. Tym bardziej jeśli gracie na wyższych poziomach trudności i chcecie dosyć taką konkretną rozgrywkę, a nie czajenie się na jednego przeciwnika, na jednego komputera, jedną frakcję, no to moim zdaniem tutaj potrzeba troszkę tych zmian. Daję ich do średnich zmian, bo powiem szczerze, do dużych zmian może nie potrzebują aż takich dużych tych zmian. Jakby już tutaj dostać chociażby same te jakieś mocniejsze jednostki, ciekawsze jednostki i ewentualnie delikatną ekonomię, no to jak dla mnie to już będzie naprawdę wystarczająco. No leśne elfy, no z leśnymi elfami mam trochę problem, jeśli chodzi o to, gdzie ich w ogóle wrzucić. Z tego względu, że jako tako leśne elfy nie są gdzieś tam złą frakcją. Wiadomo, automat ich nie lubi, no bo niestety łuczników ogólnie automat nie lubi, jeśli chodzi o to, że mamy więcej zasięgu niż siły pocisków. Bo przykładem są tacy skaweni, którzy mają bardzo dużo siły pocisków i szczerze powiedziawszy wygrywają większość automatów, a takie leśne elfy no muszą wszystko toczyć, bo inaczej jest po prostu lipa. Sama gra leśnymi elfami nie jest aż tak tragiczna, choć znowu te rytuały tam odrodzenia, które no musimy trochę czekać, żeby sobie to tam zrobić, bo nie możemy odprawiać dwóch rytuałów jednocześnie, to troszkę powiedzmy zamula, więc ta mechanika tutaj delikatnie zamula. Jeśli chodzi o samo drzewko technologiczne, nie jest aż tak tragicznie, bo jednak te tam powiedzmy bonusy są nie najgorsze. Jeśli chodzi o takiego Oriona, to tam nie ma żadnego problemu. Jeśli chodzi o taką drychę, no tam troszkę się problem robi, z tego względu, że jednak rekrutacja elfów jest droższa, jak dobrze pamiętam. Znowu z siostry zmierzchu. Powiem tak, jeśli chodzi o przyjemne granie, gra się nimi przyjemnie. Ja osobiście elfami lubię leśnymi grać, ale nie lubię grać gdzieś tam na późniejszym etapie gry, bo niestety staje się to trochę takie ciężkie i każdą taką też głupią bitwę trzeba toczyć. Ja oczywiście uwielbiam toczyć dużo bitew, ale to też ma swoje granice. Jeśli chodzi o budynki, no budynki są w miarę ok, tam do budynków nie można się przyczepić. Może delikatnie tutaj by było trzeba bardziej iść w tą stronę, żeby automat troszkę lepiej był przeliczany dla strzelców, jakoś lepiej mnożony przez zasięg. Ale jeśli chodzi o same leśne elfy, tutaj można by dodać jakieś tam ewentualnie jeszcze jednostki, choć tych jednostek nie mają aż takich tragicznych, bezdrzewne bractwo, mamy zoaty, no mamy wiadomo smoki, łuczników też mamy nie najgorszych, bo mają dobry zasięg, mają strzał w ruchu, więc to jest naprawdę spoko. Mistrzów zasadzki, czyli strzelają też dookoła, nie musimy ich obracać, więc to gdzieś tam też jest zaleta. Może kawaleria delikatnie jest tam do zmiany, bo z jednej strony jest ok przy tych statystykach, ale z drugiej strony no dupy to nie urywa. No leśne elfy są trochę ustawione i tak pod plądrowanie. No nie oszukujmy się, że to co przy drzewie to albo splądrować, albo zająć, a reszta po prostu plądrować. Więc jak dla mnie jakieś tam małe zmiany można by tutaj wprowadzić, choć szczerze powiedziawszy wrzucę ich też do średnich zmian, bo bardzo mi by zależało, żeby jednak te jednostki trochę zostały pozmieniane. Z tego względu, choć kurczę, tutaj też jest ta magia. No względem porównując na przykład takie wampiry, a leśne elfy, no to no leśne elfy mają mocniejsze jednostki, no nie ma co się tutaj w ogóle oszukiwać. Jeśli chodzi o system ekonomii, no tutaj z ekonomią nie ma żadnego problemu, bo trochę mechanika frakcji jest też inna. No więc szczerze, no tutaj bardziej bym się skupił, żeby niektóre jednostki zostały troszkę pozmieniane. Jeśli chodzi o lordów, tam nie ma co się doczepić. O technologię, żeby została też trochę zmieniona, ale to tak delikatnie i moim zdaniem będzie ok. Bo jeśli chodzi o leśne elfy, no tutaj musimy pamiętać, że bardziej globalne rekrutowanie. I mimo wszystko większość tych elfów, no tutaj ma dobre naprawdę tereny, żeby gdzieś tam sobie zaistnieć. I sądzę, że tak to po prostu zostawimy. Przejdźmy w takim razie do jaszczuro ludzi. No jaszczuro ludzie, szczerze powiedziawszy, dla mnie ta frakcja jest trochę żałosna. Bo powiem tak, ostatnio nagrywałem odnośnie jednostek i jeśli chodzi o jednostki,
Jednostki są ok, naprawdę no, nie ma co tutaj zarzucać, czy to piechota, czy to kawaleria, czy to potwory, no jest naprawdę ok. Magia też mamy jakąś tam do wyboru, nawet nie najgorzej, więc do magii też nie ma co się w ogóle doczepić, ale budynki, technologia, no to jest tutaj śliski temat i powiem szczerze, że no tutaj zdecydowanie duże zmiany między większość do zmiany, ale nie chodzi mi bardziej o większość do zmiany, jeśli chodzi o jednostki, tylko tutaj układ budynków, układ technologii, bo to jest naprawdę bardzo trudny temat. I tak samo jeśli chodzi o na przykład lokalizację. Jaszczury poruszając się w dżungli powinny mieć jakiegoś boosta. Grając Mazamundi można dostać po prostu wylewu z tego względu, że jednak kurde biegając 2-3 tury do jednego miasta, no to trafiacie po prostu nie powiem co. Więc to jest na przykład bardzo duża bolączka. Tutaj możemy też poruszyć kwestię, że niebieska jaszczura ma bardzo podobną sytuację co Mazamundi. No bieganie hektarów do jednej wioski i bawienie się w tak naprawdę no po prostu w berka z krasnoludami czy z kawenami. No jest to po prostu troszkę żałosne moim zdaniem. Więc tutaj zdecydowane duże zmiany. Nie wrzucę większość do zmiany z tego względu, że do jednostek no nie ma co się przyczepić, ale ekonomia, budynki, no w sumie reszta jest naprawdę do większości do zmiany. Już nawet nie wspomnę o tym bieganiu, tak jak mówiłem wcześniej, że no jest to po prostu tragiczne. Frakcja, która jakby dominuje w dżungli i powinna w dżungli naprawdę zapierdzielać, no to ona się po prostu wlecze. Przejdźmy do elfów wysokiego rodu. Co tutaj można powiedzieć? No, elfy wysokiego rodu, jeśli chodzi o jednostki, no już te nisko-tierowe jednostki są naprawdę konkretne, więc tu jest na przykład spoko. Późniejszy etap gry, no mamy od cholery smoków, jest co rekrutować, jest w czym wybierać, faktycznie. Jeśli chodzi o samą ekonomię, no tutaj w większości jakimkolwiek elfem zagracie, to z ekonomią nie ma żadnego problemu. Choć ja wiecie jak to gram niestety, ja nie jestem total ekonomista, ja bardziej total podbój. Więc ja tam na przykład na ekonomię przeważnie albo na minusie, albo delikatnie na plusie i po prostu jadę armią za armią i niszczę każdego po kolei. Więc tak to w skrócie u mnie wygląda. Może nie przy ostatniej kampanii, bo niestety to nie wyszło aż tak jak miało. Ale jeśli chodzi o elfy wysokiego rodu, no szczerze nie ma aż tam tak tragicznie. Elfy mogłyby mieć jakieś tam może delikatne zmiany. W sumie nie wiem, czy jakie tam by zmiany można przy tych elfach dać. No elfy jako taką mogą na średnich jednostkach dosyć dużo zdziałać. W większości tak naprawdę są też ładnie porozmieszczani. No może Alit Anar ma trochę tam powiedzmy z Imrykiem różnie to tam bywa. Choć jak Imryk wykończy szybko Legion chyba Asgarota, jak dobrze pamiętam tam był czerwony krasnolud i Rictusa, to w sumie jest luz. No czasem tam Nurk się przebije jakimś cudem albo Helman, albo Ogry, ale to tam w sumie nie ma jakiegoś większego problemu. Technologicznie wydaje mi się, że tam jest ok. Nie ma tam jakichś tam większych zmian. Jeśli chodzi o budynki, w sumie jest ok. Nie ma tam jakichś takich może ekscesów, ale też nie masz takiej tragedii. Więc jak dla mnie elfy może jakieś tam delikatne zmiany by mogły mieć. Szczerze powiedziawszy, trudno mi tutaj stwierdzić, do czego dokładnie można by się odnieść, bo grając tam gdzieś elfami wysokiego rodu nie odniosłem takiego powiedzmy zniechęcenia, ale też nie odniosłem jakiejś takiego wrażenia, że są nie wiadomo jak potężni, więc moim zdaniem umieszczę ich po prostu do małych zmian. Tutaj można by może podpracować trochę nad tymi jednostkami smoków z tego względu, że szczerze ja nie czułem aż takiej potęgi w tych smokach. Ja osobiście nie jestem jakimś mega zwolennikiem smoków, nie wiem, nie czuję po prostu tej energii od nich. No i szczerze powiedziawszy, no tam się opieramy trochę na tych smokach, na tych feniksach, a no dla mnie niestety na takim mid-game'ie, endgame'ie trochę słabo się grało tą frakcją, więc czegoś tam widocznie naprawdę brakowało. Są frakcje w sumie, którymi grałem naprawdę bardzo dużo i czy to był na przykład początek gry, mid-game, endgame, no to tamte frakcje sobie i tak dalej radziły bez żadnego problemu, więc zrzucę po prostu ich do małych zmian.
Z tego względu, że na przykład nic nie potrzeba, to faktycznie są frakcje, które są powiedzmy turbo, ultra i w ogóle. Więc przejdźmy to w takim razie do Wielkiego Kataju. No Wielki Kataj ekonomicznie stoi bardzo dobrze, bo jednak równowaga Yin-Yang tam naprawdę ładnie boostuje tą frakcję. Jeśli chodzi o technologię, tam też jest naprawdę spoko. Względem budynków też jest bardzo dobrze. No może mi troszkę brakuje jakiejś tam różnorodnej, nie wiem, maści jednostek. Sama magia też Kataju jest nie najgorsza, bo jednak ta magia jest dosyć wzmacniająca, ładne obrażenia też zadaje, więc te zaklęcia naprawdę nie są złe. Karawany to też jest na pewno gdzieś tam zaleta. Może jakieś delikatne zmiany w tych karawanach, żeby tych karawan puszczać więcej, to by było spoko. Wiem, że te zmiany gdzieś tam się zmieniło trochę odnośnie tych karawan w ostatnim czasie, ale mimo wszystko brakuje mi tutaj troszkę tych jednostek, ale mimo wszystko powiedzmy, że wrzućmy ich do małych zmian, bo jeśli chodzi gdzieś tam o Kataj, tutaj by mi troszkę brakowało właśnie więcej lordów z Kataju, więcej gdzieś tam bohaterów, jakiejś takiej bardziej różnorodności, no bo są troszkę, tak bym powiedział delikatnie, monotonni. No i te budynki są na przykład spoko, no bo budynków dla kasy mamy tam wystarczająco, w miarę szybka, powiedzmy, szybki rozwój tam jest. Może delikatnie troszkę te karawany, ale szczerze powiedziawszy bliskie, bym powiedział, ideału, bo Katajem ogólnie się gra dosyć wygodnie. Lokalizacja jest naprawdę spoko w każdym tutaj lordzie legendarnym. Więc jak dla mnie spokojnie możemy zostawić w małych zmianach. W większości można by powiedzieć, że Kataj w sumie podchodzi prawie pod ideał, bo statystyki tam są naprawdę bardzo fajne. I jeśli ktoś gdzieś tam ogarnia temat, powiedzmy, artylerii, strzelców i zarządzania mega bohaterem, to są w stanie dużo zrobić. Może lokalizacja i przeciwnicy dookoła są troszkę tacy różni, bo jeśli gramy przykładowo takim na przykład Yao Ming, no, czy tam Myongyang, nie wiem, czy jak ona tam się dokładnie już nazywała, bo dawno Katajem gdzieś tam nie grywałem, no to tam troszkę jednak lokalizacja daje po tyłku, ale mimo wszystko no, oni muszą tam być, więc tak to po prostu w praktyce wygląda. Jak dla mnie troszkę tam jednostek pozmienianych, dodanych, no bo tam przykładowo ta kawaleria jest taka sobie, można gdzieś tam powiedzieć, do strzelców nie mam nic, bo strzelcy naprawdę spoko, artyleria spoko, no piechota w sumie też, bo jeśli chodzi tam o niebiańskich, w sumie bardzo mocna, w sumie piechota, bardzo twarda piechota, no lordowie, bohaterowie też w sumie nie ma co się aż tak bardzo przyczepiać, więc małe zmiany, jak dla mnie jakieś tam delikatne można pozmieniać, może ewentualnie w niektórych bohaterach, bo to też jest ważne, żeby pozmieniać odnośnie umiejętności, bo często jest tak, że te umiejętności są tragiczne i nie ma w czym za specjalnie wybierać, trzeba brać byle co. Jeśli chodzi o gry, no ogry to jest większość do zmiany, to jest teraz i tak w sumie temat taki tabu, bo szczerze powiedziawszy ogry teraz zaraz będą miały DLC 12 grudnia, więc w sumie za niedługo. Więc jakby nie patrzeć, no ogry całkowicie do zmiany, bo tryb obozów jest do dupy. Budowanie w obozach też nie jest za specjalnie dobre. Teraz co ostatnio też przetestowałem odnośnie tego, że mamy jednak zmiany powiedzmy w rekrutowaniu tych najemników, to jest na pewno na plus, ale jeśli chodzi gdzieś tam o technologię, to drzewko też jest takie sobie. Trochę długo też trwa mimo wszystko to odblokowanie technologii. Możliwość, że kiedy dopiero możemy kolejny obóz, to też wygląda na razie tragicznie, więc na starcie powinniśmy mieć już 2-3 obozy, tak jak mówiłem ostatnio na jednym filmiku. Jednostki, no tutaj brakuje dużo jednostek. Jednostki są zbyt do siebie podobne i względem statystyk i względem w sumie wszystkiego, więc to wygląda też trochę słabo. Jeśli chodzi gdzieś tam o bohaterów, no bohatery na przykład na tym skałorogu, ten co ma włócznie jest dosyć spoko, czarodzieje ok, ale moim zdaniem tutaj brakuje odnośnie całej ekonomii. No ekonomia na ograch to w sumie leży i kwiczy. Z tego względu, że jednak budowanie w tych obozach jest tak drogie, że nie wiem, co byśmy musieli plądrować, żeby po prostu dobrze wychodzić. Musielibyśmy mieć chyba wszystkie bonusy z Skarbranda do plądrowania, żeby tam cokolwiek zrobić. Więc tutaj no jest mega do zmiany. No tutaj naprawdę jest wszystko do zmiany. Może nie licząc, że legendarny lord, powiedzmy taki skrak siepacz spoko w miarę. No Tłuścioch, no powiedzmy. Tłuścioch ma jeszcze w miarę dobrą lokalizację, więc tam jest w stanie więcej coś zrobić. Ale ogry, no całkowicie do zmiany.
Zielonoskórzy, którzy też będą za niedługo mieli zmianę. Zielonoskórymi w sumie gra się bardzo prosto. Nie jest tam jakaś specjalna mechanika. Po prostu rekrutujemy od cholery czarnych orków, debeściaków, monolitów i rura do przodu. No można tak po prostu zrobić, bo wtedy automat wygrywa wszystko. W trakcie zwykłej bitwy jesteście też w stanie wygrać wszystko, bo mimo wszystko piechotą da się wszystko wygrać. Tym bardziej cholerną, twardą, mocną, no tutaj nie ma naprawdę żadnych problemów. Jeśli chodzi o orków, mają jeszcze dodatkowo ła, więc to jest też moim zdaniem przepotężne. Fajnie, że gdzieś tam dostaną zmiany, bo jeśli chodzi gdzieś tam o zwykłą rozgrywkę, dla mnie staje się na przykład po jakimś czasie nudna orkami, bo jest po prostu tak banalna, że no nie wymaga nie wiadomo czego. Jedynym gdzieś tam faktycznie zagrożeniem mogą być jakieś tam krasnoludy, imperium. Jak już będzie taka rozwinięta tura, no to są gdzieś tam jedyne zagrożenia z tego względu, że no orkami w większości gramy jednak pod ilość, nie pod jakość. Choć możemy, tak jak mówię, rekrutować czarnych orków, monolitów i będziemy mieć tego od cholery i też damy radę wszystko rozwalić, bo tak ilość też zrobi jakość. No tutaj artyleria trochę leży, kawaleria mi się osobiście w ogóle nie podoba u orków. Jeśli chodzi o ekonomię, o budynki, no tu moim zdaniem i tak mają bardzo ładnie, więc nie trzeba za specjalnie tego zmieniać. Goblinowe jakieś tam powiedzmy pomioty, szczerze powiedziawszy są nawet ok, gdzieś tam do goblinów nic nie ma, fajnie się nawet nimi gdzieś tam pobawić można, takim zagranie z karśnikiem jest bardzo przyjemne. No szczerze powiedziawszy może tak z orków najgorzej powiedzmy gdzieś tam mają Azak, bo taka lokalizacja też trochę z dupy, i tak samo może Grombebzol ma troszkę trudniej. No ale granie takim Wurzagiem, czy Grimgorem, czy nie wiem, kim byśmy tam jeszcze mogli w sumie wymienić. No w sumie Grimgor, Azak. No Azak taki, tak jak mówię, taki sobie. No przy orkach moim zdaniem małe zmiany można tam dać. Tak jak mają być teraz te zmiany tego złomu. No ciekawe jak to będzie w praktyce wyglądało. Też tam zostaniemy, no jest jedynie co, to można by chyba do magii się delikatnie doczepić, że jest trochę taka prymitywna i szczerze wydaje mi się, że tyle. No orkowie nie potrzebują moim zdaniem jakichś takich wielkich zmian, no ale orkowie gdzieś tam mega z ogrami współgrają, są blisko też siebie, więc pewnie dlatego jednak są zmiany i jednego i drugiego, bo będą pewnie na siebie bardziej wpływać. Więc tutaj, jeśli chodzi o zielonoskórych, moim zdaniem tam nie trzeba dużych zmian. Oni są w sumie samowystarczalni, bardzo prosta frakcja, technologia jest dosyć przejrzysta, nie ma nic skomplikowanego. Z jednej strony zamiast tych orków mogli zrobić jakąś frakcję, która bardziej gdzieś tam potrzebuje zmian. No ale no tak postanowili, to niech tak będzie. Jeśli chodzi o wojowników chaosu, no to szczerze powiedziawszy, z jednej strony nic im nie potrzeba. No mamy ulepszanie jednostek, które jest bardzo dobre. Możemy bardzo szybko te jednostki jednak ulepszać, bo technologia gdzieś tam zwiększa nam otrzymywanie doświadczenia dla tych jednostek, tak samo budynki. Same mroczne fortece dostarczają nam tak dużo kasy, że no jedna forteca, jak dobrze pamiętam, koło 5 koła wyciąga, więc z kasą naprawdę nie ma żadnego problemu. Większość możemy dawać gdzieś tam naszych wasalom. No jedynie co, to mechanika tych wasali jest taka sobie, bo szczerze powiedziawszy ci wasalowie, no nie oszukujmy się, oni są raczej takim mięsem armatnim, nic za specjalnie nie robią. Jeśli chodzi o rekrutowanie jakichś tam jednostek na wyższym poziomie, to w tych wasalach tego nie uświadczymy. W większości są tam po prostu tak śmieciowe jednostki, że na takim mid-game'ie no nic nie są w stanie zrobić. Ale znowu granie na przykład takim Festusem, czy granie takim Bellacorem, czy tam nawet Walkią jest dosyć przyjemne i szczerze powiedziawszy oni nie mają problemu ani z kasą, ani z rekrutacją jednostek, ani z wbijaniem poziomów. Każdy w sumie ten lord legendarny, który tam się znajduje, jest bardzo mocny, samo drzewko technologiczne też jest spoko, więc szczerze powiedziawszy, no wojownicy chaosu nic nie potrzebują. Taką rolę, jaką gdzieś tam odgrywają, takie jednostki, jakie posiadają, no to moim zdaniem jest naprawdę wystarczająco. Może troszkę by mi brakowało, żeby na przykład niektórzy gdzieś tam mieli więcej tych jednostek do wyboru, ale to jest takie tylko moje widzimisię, bo w sumie jeśli chodzi o nich, to można sobie spokojnie nimi grać i nie ma żadnego problemu. Gra jest bardzo przyjemna, bo musimy polegać na piechocie kawalerii, nie na samych strzelcach, bo strzelców tam za specjalnie jednak nie ma. Mamy tam powiedzmy te jedno swoje działko, więc jak dla mnie naprawdę przeznaczenie jakby tej frakcji, zamysł tej frakcji jest przemyślany i tutaj naprawdę spoko. Mroczne fortece to jest naprawdę fajna ostoja, ładna tutaj kasa dla nas, więc nie ma żadnego problemu.
Przejdźmy do Mrocznych Elfów, bo to jest troszkę ciekawy temat, ciekawa frakcja, z tego względu, że jednak ja na przykład uważam, że Mroczne Elfy ogólnie są bardzo mocne, ale nie wszystkie. Dlaczego nie wszystkie? No bo na przykład dla mnie taki, kurczę, zapomniałem jak on się nazywa, elf, który jest w, kurczę, Kataju. No elf w Kataju tam ma trochę sytuację taką sobie i mi się na przykład nim za specjalnie nie grało przyjemnie, ale znowu granie prawie każdym innym mrocznym elfem, czy to jest Malekith, Malus, Starucha, Moratti, to szczerze powiedziawszy grało mi się zarąbiście, no naprawdę grało mi się zarąbiście. Jeszcze musiałbym na pewno trochę rakartem się pobawić, ale mimo wszystko sądzę, że elfy, jeśli chodzi o mechanikę, no oni mają dobrą mechanikę, bo jeśli chodzi o te niewolnictwo, o te szybsze ulepszanie budynku, to jest moim zdaniem bardzo dobra opcja i nie sądzę, żeby elfy potrzebowały jakichś tam za specjalnie zmian. Jak dla mnie, ja bym zostawił w ogóle Mroczne Elfy bez zmian. Z tego względu, że po pierwsze, jeśli chodzi o lordów, o magię, jest naprawdę bardzo mocna. Bohaterowie może nie są najwyższych lotów, ale mimo wszystko znowu balans konkretny jakby całej frakcji, całych Mrocznych Elfów jest ok. Z tego względu, że też jeśli chodzi o jednostki, mamy Hydry, mamy Smoka, mamy Meduzy, mamy bardzo dużo strzelców, bardzo dobre jednostki już na samym początku. Już nawet nie wspomnę o widmach, które możemy szybko rekrutować. Mamy też mechanikę Ark, mechanikę budowania bardzo szybko za cenę niewolników, co możemy naprawdę przybustować bardzo dużo. Tym bardziej, że jak sobie przybustujemy na takiej Moratti, która potem wjeżdża na mroczne elfy wysokiego rodu, no to wtedy mamy naprawdę dostatek niewolników, dostatek kasy, miast, więc tu moim zdaniem mroczne elfy w ogóle nie są za specjalnie do zmiany. Jedynie co, to jak mówię, no jedyny elf, co jednak jest powiedzmy z drugiej strony mapy, no tam wygląda trochę sytuacja różnie. No bo mamy wrogów taki wielki Kataj, skawenów, no jaszczuro ludzi powiedzmy, tego Nakai wędrowca, ale no tam jedynie on ma troszkę lipę, ale wydaje mi się, że da się tam spokojnie to ograć, tylko kwestia gdzieś tam przyzwyczajenia, jakieś zastosowania ciekawej mechaniki, jakieś zasadzki się pobawić i w sumie też jesteśmy w stanie bez problemu ogarnąć. No ale do Mrocznych Elfów nie mam co się przyczepić, jak dla mnie oni są bardzo mocni. Mrocznymi Elfami grałem naprawdę wiele kampanii, więc też wiem co mówię, bo Malusem, Malekitem grałem naprawdę bardzo dużo. Moratti trochę też się liznęło, więc też naprawdę fajna opcja. Nawet Staruchą mi się bardzo dobrze grało, mimo że ona ma tam swoją trochę dziwną mechanikę Take Free, ale mimo wszystko naprawdę, no Mroczne Elfy są dla mnie bardzo fajną frakcją. No jeśli chodzi o Slanesha, no Slaanesh to dla mnie jest trochę smutna sytuacja, z tego względu, że ja ogólnie Slaanesha bardzo lubię. Lubię tą frakcję, lubię ich tam powiedzmy tą mechanikę, no ale mimo wszystko jeśli chodzi o jakiś tam podbój, o ekonomię, o budynki, o jednostki, no wygląda to trochę słabo. Ja osobiście Slaanesha, no dałbym większości do zmiany, bo szczerze powiedziawszy brakuje tam lordów, brakuje tam bohaterów, brakuje tam jednostek. Budynki, mechanika trochę ich grania jest taka słaba bardzo i no, żeby Slaaneshem dużo ogarnąć, już na samym początku trzeba się naprawdę napocić. Przy midgame'ie też się dalej pocimy, przy endgame'ie dalej się pocimy. No jest to bardzo trudna frakcja i trochę nie jest to przyjemna frakcja jak dla mnie. Ja osobiście naprawdę dużo nimi starałem się grać, ale nie czułem po prostu tej mocy w ogóle w tej frakcji. Plus jest taki, że sama Enkari, jakieś tam demonetki, rydwany, naprawdę niektóre jednostki są tam faktycznie dobre, ale brakuje tam dużo jeszcze dobrych jednostek. Sama magia jest też taka sobie bym powiedział pół na pół, nie jest to jakaś za wybitnie dobra magia. No budynki pozostawiają wiele do życzenia. Kwestia uwodzenia jest naprawdę gdzieś tam plusem, ale to też jednak na samym początku sporo kosztuje i patrząc na to, że musimy tu rozwijać trochę miasta, tu coś rekrutować, to te uwodzenie nie jest aż takim przychylnym dla nas powiedzmy atrybutem na sam początek, więc tu dla mnie jest naprawdę wiele do zmiany i no, naprawdę mógłbym powiedzmy wrzucić ich do tych dużych zmian, bo chociażby za te niektóre jednostki, za tego legendarnego lorda, no można by ich wrzucić troszkę niżej, ale mimo wszystko zostawię ich u góry z tego względu, że jednak tam naprawdę trzeba kupę roboty wsadzić, żeby jednak ta frakcja stała się taką normalną, fajną, przyjemną, grywalną.
i żeby nie zniechęcała. Ona mi trochę przypomina Nurgle, tylko że Nurgle i tak, jeśli był sam Kugat, były dużo mocniejsze niż taki Slaanesh, no. Naprawdę tutaj faktycznie potrzeba dobrego reworka, bo inaczej będzie po prostu lipa i frakcja dalej będzie niegrywalna w sumie. Jeśli chodzi o Khorna, który teraz też będzie miał DLC, no osobiście Khorna wrzucę do małych zmian, z tego względu bardziej, że brakuje mi tutaj właśnie legendarnych, znaczy bohaterów, lordów, tego mi gdzieś tam brakuje, może troszkę więcej tych jednostek, bo te jednostki też u Khorna są bardzo zbliżone do siebie. Sam Skarbrand no, jest bardzo potężny, tutaj nie ma co się w ogóle oszukiwać, jeśli chodzi o plądrowanie, o wszystko, no nie ma żadnego problemu, budynki w miarę też się szybko buduje. Wiadomo, Khorn nie ma za specjalnie możliwości szybkiego rozwoju tych budynków, bo gdyby to jeszcze posiadał, no on ma naprawdę dobry dochód, jeśli chodzi o plądrowanie, to za szybko by dostawał też bardzo mocne jednostki, mimo że sam Skarbrand jest naprawdę przepotężny. Tutaj bardziej kwestia tego, że trochę więcej jednostek, żeby było troszkę ciekawiej. I tak samo właśnie względem bohaterów, lordów, żeby było więcej do możliwości grywalności. Ale tak to mimo wszystko frakcja bardzo fajna, bardzo przyjemna, bardzo mocna, tylko potem robi się za szybko monotonna i to gdzieś tam jednak może odrzucić, dlatego powiedzmy wrzucam ich do tych mniejszych zmian. No, jak widzicie tutaj dwie frakcje, które będą w DLC-ku najbliższym, no i są małe zmiany. No, moim zdaniem tutaj te frakcje, powiem tak, w skrócie było można się zająć DLC-kiem do innych frakcji, które bardziej to potrzebują, czyli taki Slaanesh, może Jaszczury. No jeszcze tutaj pewnie się znajdą jakieś frakcje, które będą miały większość do zmiany. Wiecie pewnie o czym mówię, ale przejdźmy w takim razie dalej. Jeśli chodzi o królów grobowców, no tutaj powiem szczerze, że albo do średnich, albo do dużych zmian. Może do średnich, z tego względu, że jeśli chodzi o jednostki, no początkowe jednostki są chłamem, no nie oszukujmy się, większość tych jednostek jest chłamem. Ja wiem, że rekrutowanie jest za darmo, spoko, ale to, że sobie możecie rekrutować za darmo to jest jedno, to, że macie jedną armię do prawie 20 tury to jest druga rzecz. Na pewno minusem jest to, że tak późno dostajemy drugą armię, bo na poziomie legendarnym, grając jeszcze na przykład, nie wiem, Liberasu, czy zagrać na przykład Khemri, no ta druga armia jest powiedzmy lekko na gwałt potrzebna, bo inaczej mamy naprawdę bardzo ciężką tą kampanię. Już nawet nie powiem o Nehece, który, właśnie Khatep, który też ma tam przesrane, jeśli chodzi o mroczne elfy i krasnoludy, leśne elfy, w sumie otoczone elfami krasnoludem. I tam też ta sytuacja nie jest za kolorowa. Tym bardziej, że na samym początku te jednostki nie są wybitnie dobre do rekrutacji, a przeciwników na niektórych miejscach mamy naprawdę wymagających. No bo samo Lebrasu mamy jaszczuru ludzi, mamy też krasnoludy, więc trochę wygląda to kiepsko. Nawet sam komputer, jeśli chodzi o granie, też ma ciężki temat. Wiadomo, że on tam trochę pooszukuje, ale mimo wszystko temat jest dosyć ciężki. Niektóre jednostki są naprawdę spoko. Jeśli chodzi gdzieś tam o bohaterów, lordów, nie ma aż tak tragicznie. Nie jest tam ta sama magia też jakaś tragiczna. No tutaj naprawdę największy problem, no to troszkę zmiany albo dodania jakichś jednostek, takich powiedzmy early, znaczy takich na początek i mid-game'owych. To by bardzo tutaj pomogło. No i moim zdaniem danie możliwości już chyba nawet każdemu legendarnemu lordowi, żeby miał te dwie możliwości armii od samego początku. No troszkę by to powiedzmy unormowało, większość ludzi by się na pewno z tego ucieszyło, bo dużo osób moim zdaniem chce zagrać takimi królami grobowców, ale często się szybko odbijają od ściany i wtedy na przykład ta frakcja już jest tam gdzieś mniej grywalna. Też samo jednak kupienie DLC-ka, jak dobrze pamiętam, królów grobowców, to też tak nawet już nieraz słyszałem, że jednak kupienie tego DLC to taka średnia opcja, z tego względu, że też troszkę ciężko się nimi gra. No te jednostki nas z początku nie dość, że są nieumarli, mają bardzo słabe statystyki, możemy rekrutować jedną armię na początku. No jest dużo takich rzeczy, które gdzieś tam zniechęca do tego. Więc tutaj jak dla mnie, no wypadałoby po prostu to zmienić. Riktusz czy Skaveni? Skaveni moim zdaniem im po prostu w skrócie nic nie potrzeba. Z kasą nie ma problemu, z boostowaniem miast też nie ma problemu. Jednostki, no jest tak szeroki wybór. Czy to niewolnicy, czy to jakieś kulomioty, czy to jakaś artyleria. No artyleria mocna, strzelcy bardzo mocni, potwory też niczego sobie. Piechota może sobie taka
pół na pół, ale mimo wszystko taki wybór, co my tam mamy, takie możliwości, które mamy w skawenach, no naprawdę nic tutaj nie potrzeba. Obojętnie, którym skawenem zagracie, no 99% szansy, że ogarniecie sobie temat bez żadnego problemu. Tym bardziej, że skaweni jeszcze są mistrzami gdzieś tam zasadzki, więc no tam naprawdę nie ma do czego się przyczepić. No skaweni są po prostu overpower i tyle w skrócie. Przejdźmy do Zincha. No do Zincha, jeśli chodzi o odmieńca, mi się akurat odmieniec w ogóle nie podoba. Nie czuję w ogóle tego bluesa jego. Ale jeśli chodzi o Kairosa, grało mi się nim dosyć przyjemnie. Może ten jego teren jest na początek taki trochę, lekko mówiąc z dupy, jest trochę taki niezbyt przyjemny do grania. Gdy się tam wbijemy już na dżunglę albo na lustrę w ogóle gdzieś tam, no to wtedy już naprawdę gra się normalniej, przyjemniej. Jeśli chodzi o jednostki, o magię, no to tam jest power taki, że aż mucha siada. Więc jeśli o takie rzeczy chodzi, to ok. Jeśli chodzi o budowanie i budynki, to tutaj wychodzi to troszkę gorzej. Jednak musimy dużo zainwestować pieniędzy, nie oszukujmy się, czy to w budowanie armii, czy to w budowanie ogólnie. Ale mimo wszystko jest duży potencjał, mamy też te swoje jakby jednak splątania ścieżek, więc to tam daje naprawdę sporo, przejmujemy sobie miasta, odklepujemy sobie coś tam, no jest tego naprawdę sporo tych mechanik, no moim zdaniem troszkę można by delikatnie tutaj pozmieniać względem hajsu, żeby tego hajsu troszkę więcej ogarniać, ale mimo wszystko wydaje mi się, że sam Zinch jest przepotężną frakcją, no i tutaj naprawdę nic mu nie potrzeba. Można by go delikatnie wzmocnić, jeśli chodzi o te koszty tam budynków i te różne dziwne rzeczy, ale gdybyśmy to zrobili, stałaby się ta frakcja już przepotężna. Sam komputer w większości sobie dobrze tam radzi tą frakcją, no jedynie teraz po zmianach trochę gorzej to wychodzi, bo tam krasnoludy jednak dość mocno na niego prom i tak samo jaszczury, ale mimo wszystko sądzę, że tam nie trzeba nic zmieniać, tym bardziej, że jednak jednostki, które mamy tam do wyboru, no nie ma co się oszukiwać, są potężne. Jeśli chodzi o Norską, wrzucę ich większość do zmiany. Jeśli chodzi o kasę, szczerze powiedziawszy, tutaj tych zmian może bym nie ruszał za specjalnie. Może ewentualnie bym im dołożył jakieś bardziej zbalansowane budynki do kasy. Pamiętajmy, że Norska opiera się na dochodzie z portów i tam dochody z portów są bardzo dobre. Tak samo jeśli będziemy tam wyznawać tam węża czy tam innych bogów, no to wtedy będziemy mieć jeszcze więcej kasy z portów, będziemy mieli możliwość tam szybszą technologię. Technologia na przykład jest taka sobie, nie jest jakaś wybitnie mocna, ale też nie jest jakaś wybitnie tragiczna, więc tam jest, jeśli chodzi o technologię, można by trochę pozmieniać, ale jak się nie zmieni, to też się przeżyje, powiem w skrócie, tak? Jeśli chodzi gdzieś tam o bohaterów, o lordów, no lordowie sami w sobie na razie Wulfric i Trog, jak dobrze pamiętam tak się nazywał, to tam nie masz tak źle. Naprawdę gdzieś tam powiedzmy mają jakiś tam balans. Jednostki, no jednostki pozostawiają wiele do życzenia. Na pewno fajniej, żeby jakichś tam legendarnych lordów bohaterów oni dostali, żeby bardzo się wzmocnić. Jak grałem na jakimś tam modzie, jeśli chodzi o Norską, to grało mi się bardzo przyjemnie, gdzie jednak doszło trochę tych jednostek, jakieś tam jednostki z oszczepami z trochę większym tym zasięgiem. No była taka bardziej kontra na te frakcje, którymi gdzieś tam się niestety otaczamy, czy to krasnoludy, czy to imperium, czy to jakiś tam chaos. No grało się wtedy troszkę przyjemniej, no powiem szczerze. Norską osobiście lubię gdzieś tam grać, ale jest to bardzo trudna i wymagająca frakcja i dla mnie tam jest dużo do zmiany. Na pewno największą zmianą to są jednostki i troszkę ekonomię poprawić, bo też jednak poruszanie się po tamtym terenie nie jest za wygodne, więc też musimy wiele tej drogi pokonać do niektórych gdzieś tam osad. Norska powinna mieć jakieś bardziej też wzmocnienie po poruszania się, nie wiem, po takich lodowatych tundrach, czy jak to się tam po prostu nazywa, po śniegowym terenie i żeby też miało troszkę wygodniej pod względem tych jednostek, ekonomii. No i jakby to tak pozmieniać, to moim zdaniem byłoby naprawdę bardzo przyjemna frakcja, no bo też w jednostkach ze specjalnie nie ma co tam wybierać, więc wygląda to trochę tragicznie. Jeśli chodzi o Bretonię, Bretonia ma bardzo mocne jednostki, tylko że to też jednak opiera się na tym, że to jest latająca kawaleria i kawaleria. Jeśli chodzi o piechotę, to jest dno. Jeśli chodzi o ekonomię, pół na pół bym powiedział. Bretonią możemy tam powiedzmy troszkę wykręcić tych pieniędzy. Lokalizacje Bretończyków są takie, bym powiedział, różne. Grając na przykład taką feją, gdzie mamy tutaj Bebzola u góry, na dole mamy Ikita, to jest trochę smutna sprawa. Jeszcze jakimś cudem, nie daj Boże, niech jeszcze Orion się na nas zdenerwuje, to już w ogóle jest dramat. Jeśli chodzi o Bretonię,
Ja bym ich szczerze powiedziawszy rzucił do średnich zmian z tego względu, że potrzebowałbym tam trochę jakichś zmian w tych jednostkach, trochę zmian w na przykład budowaniu, żeby te budowanie miało trochę większy sens, bo powiem szczerze, tam, jak dobrze pamiętam, troszkę długo trzeba czekać, żeby wybudować jakieś tam konkretne budynki. Ta ekonomia jest trochę zachwiana przez to, że musimy jednak te śluby wykonywać, żeby mieć też te mocniejsze jednostki kawalerii w jakichś normalnych cenach, albo ogólnie mieć kawalerię w normalnych cenach i to też nie jest za specjalnie, powiedzmy, proste. Granie też samą Bretonią bardzo szybko staje się monotonne, bo gdy gramy w większości samą kawalerią, no jest to po prostu nudne. Ja wiem, że Bretonia wywodzi się z tego, żeby mieć jak najmocniejszą kawalerię i ogólnie kawalerią, no ale mimo wszystko dużo osób lubi gdzieś tam grać strzelcami, lubi grać gdzieś tam tej piechotą. No tutaj zostajemy zmuszeni, szczerze powiedziawszy, na latającą kawalerię i na kawalerię, więc to też troszkę jest takie sobie. No i te budynki można by tam trochę zrobić reworka i byłoby w sumie ok. I tak samo jeśli chodzi o legendarnych lordów, jak na przykład taka Feja, Alberic, no szczerze powiedziawszy, oni wychodzą dosyć słabo. Więc tutaj też jak dla mnie zmiany w ich stronę byłaby naprawdę bardzo fajną opcją, dlatego zostawię ich w średnich zmianach, no bo do małych zmian to faktycznie taka bardziej kosmetyka i no jak dla mnie tutaj trzeba gdzieś tam większych zmian, tak samo jeśli chodzi o bohaterów pobocznych, te umiejętności, które możemy u nich wybierać też są takie sobie, więc nawet jeszcze nie wspomnę o legendarnych artefaktach do niektórych lordów, ale to już jest temat rzeka, więc to pewnie omówimy, jak będziemy robić takie większe omówienie wszystkich już tutaj lordów, do jednego po prostu. Przejdźmy w takim razie do krasnoludów chaosu. No, krasnoludy chaosu. No, gdzie mogą być krasnoludy chaosu? No, no one nic nie potrzebują. Dużo osób by powiedziało, że potrzebują większych limitów na, nie wiem, krasnoludy chaosu, jakichś mocniejszych jednostek tych na samych początek, żeby nie jechać na samych goblinach, ale jak sobie boostujecie te gobliny, wybierzecie sobie w technologii, weźmiecie sobie jeszcze tego goblina, którego możecie tam dostać na początek, jesteście w stanie rozjechać prawie każdą armię, którą gdzieś tam macie dookoła. Czy to będziecie grać, nie wiem, tym z nogą, czy tym na smoczku, czy zatanem czarnym, no nie ma to po prostu żadnego znaczenia. Krasnoludy chaosu są przepotężne, nie licząc system karawan, nie licząc system tego, że mamy bardzo dużo tych surowców. Jednostki to już nawet nie wspomnę, że są tak potężne, że tutaj nawet krasnoludy zwykłe czasem bledną przy tym. No jak dla mnie ta frakcja tutaj zdecydowanie jest OP. No nie oszukujmy się, jednak jest to frakcja dodana w osobnym DLC-ku i w sumie powiedzmy nie aż tak dawno, ale mimo wszystko jednak taka w miarę jeszcze z tych świeżych, więc tu naprawdę nie ma co się do tego doczepić. Wybrzeże Wampirów, no to jest smutna frakcja troszkę, bo ja osobiście bardzo lubię tą frakcję. Naprawdę wiecie, że lubię tą frakcję, grałem nią nieraz na streamach i ogólnie lubię ich. Problemem jest pewnie troszkę ekonomia i większość jednostek, że piechota to tam w ogóle nie istnieje. Piechota to po prostu takie barachło. Jeśli chodzi o strzelców, no tam też powiedzmy mamy dwa rodzaje strzelców, na których można się faktycznie opierać. Bohaterowie tacy sobie, nie powiedziałbym, że są jacyś tam wybitnie. Szczerze powiedziawszy, Noctulius Celostra to jeszcze w miarę spoko, ale na przykład Luthor czy Aranessa to jak dla mnie takie trochę porażki względem czy to umiejętności, czy tam wzmacniania jakichś tam naszych armii. No, Luthor to jeszcze, jak dobrze pamiętam, ma jakieś tam większe wzmocnienia, czy tam do frakcji, czy tam dla samej armii, ale Aranessa sama w sobie to jest po prostu takim, no, szajsem. Jedyny plus gdzieś tam Aranessy to są jednak ci piraci z Saratosy, więc to jeszcze gdzieś tam delikatnie balansuje, że ta jednak piechota powiedzmy ma jakiś delikatny sens względem tych standardowych zombiaków. No ale tutaj jest bardzo trudny temat, moim zdaniem. Szczerze powiedziawszy, tutaj jest dużo do zmiany. Może nie większość do zmiany, bo mimo wszystko niektóre jednostki tam powiedzmy trzymają ten fason, dają radę. Technologicznie nie ma aż tak tragicznie, jednak mamy też wzmacnianie tymi naszymi pułkami, gdzie możemy tam ustawiać tych legendarnych lordów i wzmacniać nasze swoje armie, naszą frakcję, więc z tym nie ma aż takiego wielkiego dramatu. I tak jak mówię, jest tam parę jednostek, które faktycznie ogarniają temat. Dużo jednostek bym tam zmienił albo dodał. Na pewno troszkę bym z ekonomią tam bardziej zaszalał, z tego względu, że jeśli chodzi o budowanie w tych okrętach, może nie jest aż tak drogie jak u ogrów, ale mimo wszystko, no troszkę to wszystko kosztuje. Te jednostki pod automat też różnie bywa.
Choć ja nie jestem aż takim ogromnym zwolennikiem automatów, bo niektóre bitwy lubię potoczyć, nawet mimo, że powtarzam te bitwy, bo są prawie identyczne, no bo niektóre mechaniki niektórych frakcji, no tego wymagają, że albo robicie sobie straty, albo robicie po prostu prawie to samo. No, przy strzelcach, przy artylerii, którym mamy tam do wyboru, no to tylko w większości na tym musimy się opierać. Więc jak dla mnie trochę zmiany w tych na pewno jednostkach, zmiany na pewno w bohaterach, jeśli chodzi o umiejętności, bo tam, jak dobrze pamiętam, jest najbardziej tragicznie, że jednak wzmocnienie czy dla naszych jednostek, czy dla samego tego bohatera są tragiczne i tam naprawdę jest duży problem z tego, co wiem. I z tego, co gdzieś tam naprawdę zauważyłem. Ekonomia tam też delikatnie leży, jeśli chodzi o te robienie zatoczek, ok, one nie są też tanie zrobienie tych zatoczek na samym początku, ale mimo wszystko niektóre frakcje są w stanie dużo tej kasy wyłapać. Na przykład Noctulius moim zdaniem najlepiej, jeśli chodzi o kasę, bo jednak bombarduje tam elfy wysokiego rodu, więc tam jest dużo tych możliwości zrobienia zatoki, dużo tam też kasy z leśnych znaczy z elfów wysokiego rodu można zarobić, no ale mimo wszystko tam potrzeba troszkę dużo tego wszystkiego, żeby jednak miało to większy sens. No, duże zmiany zdecydowanie dla nich są potrzebne. Jeśli chodzi o zwierzę ludzi z jednej strony bym mógł powiedzieć, że nic nie potrzebują, bo jeśli grałem zwierzę ludźmi, było bardzo prosto mimo wszystko, bo jednak ta zasadzka u nich jest bardzo mocna. Może zmiany trochę w tych jednostkach, żeby bardziej to urozmaicić. Możliwe, nie no w sumie można by delikatnie jeszcze, ale to tak delikatnie wzmocnić zdobywaną ilość punktów, jeśli chodzi do tych zaćmień, żeby szybciej zrekrutować nowe jednostki, więcej tych punktów grozy gromadzić tam powiedzmy na takim początkowym etapie gry, na późniejszym czy tam już to już naprawdę jest tego dużo, więc nie potrzeba, ale mimo wszystko te początki, te lokalizacje są trochę trudne. Granie na przykład tym, co mamy w Imperium, no jest troszkę trudno. Malagorem różnie to bywa, jeśli chodzi o Tauruxa. W sumie Taurux to tam po elfach sobie i tak przejeżdża jak tam chce. Jak dla mnie trochę zmiany w jednostkach, ale możemy ich wrzucić powiedzmy do takich średnich zmian. Takie bardziej odświeżenie tych jednostek, statystyk. Do magii szczerze powiedziawszy nie ma co specjalnie się przyczepić. Do legendarnych lordów, no tak pół na pół. Jedynie co mi brakuje, żeby na przykład ci bohaterowie poboczni bardziej wzmacniali te nasze jednostki, to wtedy też by była dobra opcja, żeby nie zmieniać aż tak bardzo tych jednostek, ewentualnie dodać tam parę jednostek i wtedy wzmocnić to bohaterami. Można by coś tego typu pomyśleć, wydaje mi się, że to by była bardzo fajna opcja. No i w sumie tyle. Jeśli chodzi tutaj o chaos kolejny, dużo osób powie, że jest tragiczny, a ja powiem, że ogólnie oni są mocni. Ja nimi przechodziłem bardzo dużo, chyba do 150 tury, jak dobrze pamiętam, raz do 100 i szczerze powiedziawszy nie miałem za specjalnie jakichś większych problemów na poziomie legendarnym. Może faktycznie początek jest trochę kiepski, bo jest tam problem z kasą, jest tam problem z armiami i też tych przeciwników, których gdzieś tam mamy dookoła, nie są to aż tacy prości przeciwnicy, nie są to sami Norska, czy tam jakiś Slanesh, więc jest jednak troszkę tam wyzwanie w niektórych momentach. Można by gdzieś tam pozmieniać, ale też to, że możemy gdzieś tam zarządzać tymi artefaktami, to jest fajna opcja, bo możemy sobie stworzyć gdzieś tam pod siebie wszystko. Ja osobiście dałbym ich raczej do średnich zmian, nie dawałbym ich do nie wiadomo jakichś drastycznych zmian. Można by coś tam bardziej pomyśleć odnośnie budowania, żeby te budowanie było troszkę lepsze, jakieś większe wzmocnienia dla samej tam powiedzmy tej frakcji. Ale mimo wszystko dla mnie ta frakcja nie jest zła i nie wiem czemu dużo osób gdzieś tam narzeka na tą frakcję, bo no naprawdę dużo, czy to zagranicznych, czy to z naszych gdzieś tam narzeka na tą frakcję. Mi się osobiście nimi bardzo przyjemnie grało i dostęp do tego, że mamy dostęp w sumie prawie do wszystkich jednostek. No mamy w sumie dostęp do wszystkich jednostek, chaos jest dosyć fajną opcją. Teraz, gdy po tym ostatnim DLC-ku dostaliśmy dodatkowe regimenty, to też jest bardzo ciekawa opcja, więc no moim zdaniem troszkę ludzie przesadzają. Jeśli chodzi o Kislev, no Kislev dla mnie potrzebuje troszkę zmian, z tego względu, że Kislev ma początkowo dobre tam jednostki. Jeśli chodzi o ekonomię, nie ma aż takiego tam powiedzmy dramatu, choć mogłoby być ciut lepiej, bo jeśli chodzi o Kislev, no Kislev dostaje troszkę po dupie z każdej strony, wszędzie ich leją. No już nie powiem, że Konstantyn to już tam w ogóle dostaje taki łomot, że aż dupa go piecze z wrażenia. Taka caryca to tam jeszcze pół biedy, matka Ostanka też tam no różnie z nią bywa.
Kislev moim zdaniem powinien mieć bardziej zróżnicowane jednostki, z poprawioną trochę tą ekonomię pod względem, no różnie bywa z tą naprawdę ekonomią. Brakuje mi tam jakiejś takiej normalnej artylerii, bo szczerze ten mały grom, no ten grom, no po pierwsze jest bardzo późno do ogarnięcia i dla mnie troszkę Kislev zrobił się bardzo monotonny. Wiadomo, magia Kislevu jest bardzo mocna, strzelcy Kislevu są też dosyć mocni. Ale mimo wszystko można sobie to zauważyć, jak ostatnio nawet grałem. No, powiem wam, Kislevem grałem bardzo dużo razy i różnie to wyglądało. Jeśli na przykład Carycą wybierzecie się w stronę Imperium, czy tam w stronę góry, chaosu, nie ma żadnego problemu. Ale gdy się wybierzecie w stronę Kataju, no tam problemy troszkę się zaczynają stwarzać, bo takie krasnoludy chaosu są bardzo mocną kontrą na takich na przykład właśnie Kislevu, na Kislev po prostu w skrócie. Więc tam ta kontra faktycznie jest odczuwalna. Dla mnie zmiany trochę w tych jednostkach, zmiany tych ekonomii. No i może w sumie tyle. No, to są takie powiedzmy gdzieś tam zmiany, które można by naprawdę gdzieś tam ogarnąć. Teoretycznie można by wrzucić ten Kislev do małych zmian, bo mimo wszystko frakcja sama w sobie jest wystarczalna, więc wrzućmy ich tutaj. No, bo mimo wszystko naprawdę da się dużo ograć, tylko to jest też kwestia tego, kim zagramy, bo jeśli zagramy Konstantynem, no to wygląda to trochę słabo. Matką Ostanką trochę też tam powiedzmy lokalizacja jest taka sobie, różnie tam bywa. Dobra, zostawmy ich w średnich. Za pierwszym razem tu wylądowali, to niech tutaj będą. Oczywiście dajcie mi znać, co myślicie o takim rankingu, gdzie byście na przykład coś innego umieścili. Dajcie mi znać też, jaki ranking byście chcieli zobaczyć, bo rankingów, tak jak mówiłem, dawno nie było i postanowiłem coś takiego zrobić. To jest moim zdaniem trochę uczciwe rozmieszczenie. Wiadomo, że nie każdy się z tym zgodzi, bo to jest normalne, każdy ma inne odczucia, inne doświadczenia, ale mimo wszystko wydaje mi się, że jest dosyć spoko. Dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć, cześć, cześć!